Cześć, tu Natalia Szymańczyk, słuchacie podcastu Supermodelki, a ja w studiu goszczę dzisiaj Madię Kulicką. Cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Oczywiście, tak jak ci powiedziałam, właśnie oglądałam odcinek z Małgosią Belą, po czym za 2 dni napisałaś do mnie i byłam w totalnym szoku, gdzie Małgosia Bela, a ja, więc bardzo mi miło. Ale jesteś Madi, która karierę zaczęła przez ojca. To ojciec cię zmusił do tego, żebyś została modelką? Do sedna. Poszłaś na konkurs, żeby udowodnić mu, że go nie wygrasz. Tak, dokładnie, że to się tata nie wydarzy. Skończy ze swoimi historiami, natomiast wygrałaś go i zrobiłaś na złość tak naprawdę sobie. Trochę się ucieszył. Trochę tak, a właściwie też... Zrobiłam sobie i być może jemu dużą przysługę, ale faktycznie tak, jakby nie, że zmuszał mnie, ale to była figura w moim życiu, która no totalnie, on kiedyś powiedział, wiesz, będziesz modelką. Ja w ogóle miałam tak, że zupełnie nie, że jeżeli już to wiesz, aktorką, nie wiem, piosenkarką, czymkolwiek, ale nie modelką. No i tak, i poszłam na konkurs, żeby udowodnić, że się nie nadaje, że to nieprawda, a stało się tak, jak się stało. 14 lat, wygrywasz ten konkurs, jesteś jeszcze dzieckiem i wyjeżdżasz do Japonii na 2 miesiące. Do Japonii to był pierwszy wyjazd. Tak. Po którym wróciłaś 2 miesiące i rodzice cię nie poznali. Tak, no myślę, że to Kim było... ty jesteś? W wieku 14 lat w ogóle, wiesz, dużo się zmienia, a jeszcze szczególnie za granicą, wiesz, taki wyjazd, gdzie no wszystko było tak naprawdę nowe. Ja nie potrafiłam gotować. Wiesz, jakby generalnie byłam rzucona na głęboką wodę, ale bardzo dobrze mi to, myślę, zrobiło i tak, to była totalnie przyspieszona szkoła dojrzewania, więc wróciłam już nie ta sama. Jesteś taką osobą, która czerpie bardzo dużo pozytywnych rzeczy z tego zawodu, który wykonujesz. Jedną z nielicznych powiedziałaś mi też, że nie doznałaś żadnych przykrych sytuacji, że ty się zawsze cieszyłaś tym modelingiem, że to jest niesamowita też trampolina do zupełnej zmiany życia i do poszukiwania też innych możliwości. Dokładnie. Dla mnie, tak jakby ja tak postrzegam ten zawód, że to była niesamowita okazja. Wydaje mi się, że zupełnie trafiło to na mnie. Jakby wiadomo, że ja, to tak jak zawsze mówię, że gdzieś okazje się pojawiają, możemy być albo pasywni, albo gdzieś proaktywni w tym. Ja powzięłam ten krok i wiesz, i stwierdziłam, że okej, spróbujmy, mimo że na początku gdzieś nie byłam tego przekonana. I wyszło fantastycznie. I ja tak naprawdę, wiesz, no na pewno na przestrzeni tych wszystkich lat mogłabym się doszukiwać jakichś doświadczeń, które można postrzegać tak albo inaczej, ale w takim generalnym podsumowaniu wydaje mi się, że to jest niesamowita okazja i mam przeogromne szczęście, że to mnie spotkało. Jak wyglądały te pierwsze lata? Od 14 roku życia do 18, kiedy miałaś przerwę? Tak. Początek był bardzo taki, wiesz, właśnie ta Japonia, gdzie to wygląda w ten sposób, że jesteś wożona na castingi, że to jest wszystko bardzo zaopiekowane, więc wydaje mi się, że jak na pierwszy wyjazd to był genialny, to była genialna decyzja moich agentów. Poznałam też tam od razu świetne dziewczyny, świetną agentkę, która jest do dzisiaj moją przyjaciółką tak naprawdę w Japonii. I to wszystko było bardzo miłe i to ja nazywam takimi trochę, wiesz, wakacjami. A w wieku 16 lat moi agenci podjęli decyzję, że jestem gotowa na robienie pokazów, więc najpierw był Paryż od Couture, po czym poleciałam właśnie do Nowego Jorku. No i to było, wiesz, miałam też szczęście, że jakby od razu to zadziałało, to znaczy gdzieś Russell Marsh, wtedy, który zajmował się właśnie castingiem, od razu we mnie uwierzył i tak zmieniło bardzo dużo, więc pierwsze pokazy już w Nowym Jorku, za którym później Londyn, Mediolan i Paryż. No i to wiesz, to było 60 pokazów pierwszego sezonu, więc niesamowity sukces. Ja pamiętam, że to wszystko wydawało się no jak takie, wiesz, marzenie. Ja miałam wrażenie, że ja się cieszę tym, nie jestem osobą, która... Są takie dziewczyny, które mówią, że wolą się nie cieszyć na zapas, żeby czasami nie zapeszyć. Ja zdecydowanie jakby przeżywałam to, ale to było takie tempo, że dopiero później, jak to się wszystko skończyło i wróciłam do domu, to jakby się obudziła z jakiegoś snu, że to się, wiesz, wszystko wydarzyło. Więc to był bardzo, bardzo intensywny i taki, no tak jak mówię, gdzieś miałam duże szczęście, że bardzo szybko się to fajnie potoczyło. Natomiast wydaje mi się, że tempo też tej pracy i to wszystko na tak bardzo młody wiek, mimo że gdzieś obiektywnie byłam, wydaje mi się, dojrzała. No faktycznie w te 18 urodziny jakby też niestety połączone właśnie ze śmiercią mojego ojca i gdzieś takim w ogóle już trochę zmęczeniem podjęłam decyzję o przerwie i wydaje mi się, że to była bardzo, bardzo dobra decyzja. Wtedy myślałam, że to jest na chwilę dosłownie, po czym
tak jak rozmawiałyśmy przez telefon, odkryłam jakby, wiesz, zupełnie inny świat i... Próbowałaś wielu rzeczy. Tak, to, że właśnie Wiesz, zawsze gdzieś od dziecka, wiesz, chciałam być aktorką, że miałam coś takiego, że okej, może to jest ten czas, może trzeba coś, wiesz, pójść za ciosem i pamiętam jak dzisiaj, jak... Wracając do rodzinnych Katowic, wybrałam się do Empika i, uwaga, zakupiłam chyba z 50 DVD, bardzo tak, wiesz, legalnie podeszłam do tematu i po prostu pamiętam, że miałam taki moment, że sobie myślałam, Boże, jestem wolna. Jakby, oczywiście, że w tym modelingu byłam wolna, absolutnie, ale że gdzieś wydaje mi się, że to było takie odcięcie, że sobie myślałam, okej, teraz w ogóle zajmę się innymi rzeczami. I pamiętam, że zaczęłam maniakalnie oglądać wszystkie możliwe filmy. Wiesz, robiłam nawet staż stylistki. Jakby zupełnie próbowałam siebie odnaleźć. Studiowałaś kulturoznawstwo. Tak, później studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim kulturoznawstwo, które uważam, że było jedną z w ogóle lepszych też decyzji, bo niesamowicie genialne studia, więc miałam szansę tam chodzić fizycznie przez 2 lata, co też jakby, wiesz, wcześniejsze doświadczenia szkoły zdalnej były bardzo takie, znaczy zdalnej, no jakby mieszałam, prawda, szkołę tak. i wyjazdy, ale to wszystko zawsze było w biegu i tak dalej, więc nagle te 2 lata takiego chodzenia na zajęcia i też poznawania tam ludzi i życia w Warszawie, miałam wtedy chłopaka, tutaj jakby było bardzo fajnym doświadczeniem życia innego, aż nie zadzwoniła moja agentka z Paryża i powiedziała właściwie, co ty robisz, gdzie ty jesteś? A co się z tobą stało? Co się z tobą stało? I ja wtedy też miałam moment, w którym naprawdę do mnie dotarło, że jakby pieniądze, które są w tym biznesie i te wszystkie szanse, że to jest właściwie jakby trochę faktycznie co ja robię i gdzieś za namową. Znaczy nie jakąś, no ale wiadomo, jakby ja po prostu podjęłam decyzję, że faktycznie wracam do biznesu. To był też czas, kiedy dużo się zmieniło i już oprócz prac typowych high fashion można było robić komercję, więc wydaje mi się, że... Można było? Czyli były takie czasy, kiedy nie tak, można czyli było? właśnie kiedy ja robiłam pokazy, to jednak trochę było tak, że okej, to nie jest za fajna praca, więc bardzo często ja miałam tak, że mówię, wow, odmawiamy takim ofertom, które są jakby, no, jakby były niesamowitymi szansami. Oczywiście na cześć tego, że no jakby robię te fajne rzeczy high fashion. A później właśnie mam wrażenie, że Victoria's Secret bardzo dużo zmieniła w tym biznesie i nagle wszystkie dziewczyny, które robiły high fashion, nagle też robiły komercję. Tak. Giselle trochę też to zapoczątkowała, bo ona była osobą, która robiła high fashion, ale czyli wysoką modę, chodziła w pokazach, ale też poszła w Victoria's Secret i trochę to odmieniła. Tak. I to jakby się odczarowało i nagle się okazało, że można robić te 2 rzeczy i wydaje mi się, że z tym podejściem i gdzieś moim planem, wiesz, na przyszłość, pomyślałam sobie, to jest całkiem dobry pomysł, żeby jednak wrócić. Czyli wróciłaś po ilu latach? 4? Po 4 latach, prawie 4. Długa przerwa. Prawie 5 latach totalnej przerwy, więc jakby, wiesz, totalnie miałam doświadczenie innego życia, ale tak jak mówię, super się cieszę, że to się wydarzyło w ten sposób, bo oczywiście wiele jakby i w sensie moich agentów, no też mówiło, słuchaj, zobaczymy, jak wiesz, będzie z powrotem, bo to jakby brak ciebie przez tak długi czas może oczywiście spowodować, że klienci o tobie zapomną, albo wiesz, że to już nie będzie możliwe. I jak się poczułaś po tej przerwie? Ja po tej przerwie poczułam się jak ryba w wodzie, wiesz, jakby miałam tak, że wróciłam po prostu na swoje. Po wakacjach. Po wakacjach, po bardzo długich wakacjach, więc tak, ale wydaje mi się, że też to właśnie podejście, że teraz skupiamy się na tym, żeby zarabiać pieniądze i zarabiać też na to, co chcę robić dalej. Wydaje mi się, że bardzo dużo zmieniło i ja naprawdę, wiesz, czułam, że wchodzę na tę sesję z zupełnie innym nastawieniem. Z wdzięcznością, z takim poczuciem, że to jest w ogóle świetne. Więc jakby ta pierwsza era i druga, ja to tak dzielę, gdzieś była już zupełnie inna. Pomiędzy tymi erami, kiedy wróciłaś do swoich rodzinnych Katowic, wróciłaś też do szkoły. Tak. Prawda? I jak się czułaś na tych korytarzach szkolnych po tych latach uczenia się zdalnego? Wiesz, wydaje mi się, że ja już w ogóle jak miałam te 14 lat i wyjechałam, pamiętam, że moje powroty były takie dziwne. Ja miałam wrażenie, że ja nie pasuję ani tu, że nagle jestem w świecie bardzo dorosłych, a że moi rówieśnicy, jakieś już plotki, że ja miałam tak w ogóle, o czym ja mówię? Jakby to nie ma znaczenia. A znowu w świecie dorosłych byłam zawsze tą najmłodszą i tą, która jeszcze nie wie i która... Więc byłam w takich równoległych 2 dziwnych światach. Natomiast powrót był dosyć, pamiętam na początku, brutalny. Tak sobie pomyślałam, że właściwie kim ja jestem, co ja robię, kogo ja tu znam więc to było dziwne. Natomiast gdzieś szybko, to był moment, w którym dokładnie wchodziłam w liceum, więc i tak jak była zmiana towarzystwa, poznałam też wtedy swoją przyjaciółkę, z którą przyjaźnimy się do dzisiaj. Wydaje mi się, że ona gdzieś tak była, ale też właśnie, wiesz, to co rozmawiałyśmy, moja przyjaźń z Zuzią Bioch,
która się okazała, wiesz, z tego samego miasta. Też z Katowic. Też z Katowic, też w moim wieku. Wydaje mi się, że to bardzo mi pomogło gdzieś przejść ten czas i tak, wiesz, nie być zupełnie w tym samotna. Ale na pewno, no to była duża zmiana i nagle zrozumiałam, że no, w takim świecie, wiadomo, to trzeba trochę zawalczyć o swoje. Dzisiaj mieszkasz w Paryżu, przeniosłaś się tam 5 lat temu. Prawie 5 lat temu. I cały czas intensywnie pracujesz, ale nie tylko, bo też w twoim życiu pojawiło się na dobre aktorstwo. Tak. Opowiesz tą historię, bo po tym jak kupiłaś te 50 filmów w Empiku i podeszłaś bardzo legalnie. Bardzo długa droga, tak. Zaczęłaś od metody Quentina Tarantino, on też oglądał filmy i na tym się uczył. Dokładnie. Po czym poszłaś na kurs. Po czym poszłam na kurs. I że bardzo długo, wydaje mi się, że coś takiego... naprawdę ja od dziecka o tym marzyłam i to było moje ogromne marzenie. Wydaje mi się, że to, że ja... to aktorstwo było u mnie na takim, wiesz, piedestale. Ja oglądałam te wszystkie wywiady. W ogóle zawsze jak oglądam film, to później oglądam każdy możliwy wywiad dookoła tego, tak? Czyli od reżysera po aktorów. I zawsze wydawało mi się to tak dalekie i nieosiągalne i szczególnie w Polsce, że jest tylko ta łódzka filmówka. Jak nie, to właściwie to nie ma jak. I też to poczucie, że jak jesteś modelką, to oczywiście chcesz być aktorką i... Stereotyp. Nie wiem, wydaje mi się, że ja miałam bardzo dużo i być może też jakoś w tamtym czasie ludzi dookoła siebie, którzy takie mieli podejście, że no wiesz, to może nie być takie łatwe, I ja sobie pomyślałam, to ponieważ wiesz, od 14 roku życia, no tak jak mówię, mieszkałam prawie za granicą, więc dla mnie angielski był w bardzo naturalny sposób gdzieś takim właściwie moim już językiem, bardziej niż polski. To jest w ogóle dziwne, jakby to dziwnie brzmi, ale w takim, wiesz, no nawet w relacjach romantycznych, czy jakby przyjaźnie, to zawsze był angielski, więc sobie pomyślałam, dobrze, jak nie Polska, to ja może polecę do tych Stanów i tam będę robiła kursy i to był plan. I to był rok 2019, końcówka. I sobie pomyślałam, to podpisuję, wiesz, z agencją w Nowym Jorku, nową. Wylecę tam, no i to będzie świetny miks, żeby wiadomo, no jakby utrzymać się, będę pracowała jako modelka w Nowym Jorku i robiła te kursy, po czym dosłownie wyleciałam na samym początku 2020 roku i po tygodniu, wiesz, Trump ogłosił, że mamy 48 godzin na wyjazd albo pozostanie w Stanach, więc ja w panice wróciłam i pomyślałam sobie, że nie wiem właściwie, co to znaczy, co los chce mi powiedzieć, bo jakby moje, no takie, wiesz, wielkie marzenie nagle się okazało trochę nierealne. Wróciłam do tej Francji, w której dopiero co poznałam chłopaka, nie mówiłam po francusku, więc miałam poczucie, że ta szkoła i to marzenie trochę tak, wiesz, odpływa. Wiadomo, później strasznie długi COVID, który akurat tam był świetny, bo spędziłam go na francuskiej wsi, więc to jest jakby inna historia, ale aktorsko trochę mnie to przeraziło, po czym okazało się, że jest faktycznie szkoła Couflon we Francji, która również ma cały angielską sekcję. I pamiętam, że po COVID-zie pomyślałam sobie, to już jest jakby teraz albo nigdy, w ogóle trzeba coś z tym zrobić, może to jest w ogóle nie dla mnie, może ja będę, wiesz... I właśnie tak się stało, że zapisałam się na kurs, który trwał tydzień i ja po prostu po 2 dniach miałam poczucie, że jestem w domu, wiesz, że to było tak jakby niesamowicie wręcz wzruszające, wiesz, że jakby znalazłam coś, o czym tak długo marzyłam, co nie wiem, jak się potoczy, bo nie mamy nad tym kontroli, ale że jakby w tamtej chwili ja nie chciałam być nigdzie indziej. To było po prostu niesamowite i właśnie na tym kursie zapytano nas, bo to był taki wakacyjny kurs, zapytano nas, czy ktoś w ogóle z nas myśli o szkole i ja po prostu podniosłam rękę w ogóle, wiesz, bez zastanawiania się nad tym, jak to właściwie połączyć z pracą i z tym, jakie właściwie jest moje życie. No i tak się stało, że zdawałam do szkoły i od razu dostałam się na 2. rok, co było takim, wiesz, świetną wiadomością i pomyślałam sobie, że no to jakby tym bardziej muszę w to pójść i w to weszłam i po prostu to były, więc szkoła była 3-letnia, tak więc jakby ja zrobiłam ją przez 2 lata i to były chyba jedne z najlepszych 2 lat mojego życia. Naprawdę. Czyli okazałaś się na tyle zdolną aktorką już od samego początku, że mogłaś ominąć 1. rok? Bo już to wszystko wiedziałaś? Podobno. Jakby wiesz, ja w ogóle nie mogłam w to uwierzyć. Też miałam drugą dziewczynę na roku, która miała tą samą sytuację. Ona też miała już w ogóle jakieś szkołę ze sobą, więc to miałam tak, że pomyślałam sobie, to może nie jestem taka zła i może coś z tego będzie, więc tak się stało. I tak jak mówię, tak jakby
ja nie mogłam w to uwierzyć. To był jakiś taki w ogóle chyba najlepszy i miałam też wrażenie, że to jest moja pierwsza taka decyzja o tym, że ja o czymś, to znaczy, że wiesz, tak jakby długo, nie wiem, to byli moi agenci, którzy proponują mi pracę, że jakby długo taki trochę pasywny motyw, wiesz, że godziłaś czekamy się na rzeczy, a na tu rzeczy. wzięłaś I ja nagle podjęłam ręce. decyzję i okazało się, że to nie są być może złe decyzje i że coś z tego wynika. I tak. I zobaczymy, co dalej. Skończymy dopiero w tamte wakacje, znaczy w sensie w lipcu. Ale masz już za sobą debiut. Ale mam ze sobą na debiut. planie. Tak. I to nie byle jaki. Tak. Object Permanence. Object Permanence. Kiedy będzie można oglądać? Filipa Jana Rymszy. Kiedy wyjdzie, nie wiem. Wiem, że jesteśmy w postprodukcji. Właśnie w maju dogrywaliśmy jeszcze sceny. Więc tak, ja jestem bardzo Filipowi wdzięczna za to, że gdzieś uwierzył w to. To jest film, który gdzieś ma u źródła modeling, co na początku mnie, mimo tego, tak jak rozmawiałyśmy, że ja absolutnie nigdy nie miałam poczucia, nie wiem, wstydu czy czegokolwiek związanego z moją pracą modelki, wręcz przeciwnie. Pracując, wiesz, z takimi osobami, z jakimi miałam możliwość pracować. Natomiast gdzieś faktycznie aktorsko, wiesz, to nawet w szkole mój profesor był totalnie od razu, jesteś modelką? Okej, zobaczymy. Po czym oczywiście, mam wrażenie, że po tygodniu ten temat, wiesz, zniknął, ponieważ zobaczył, jakie ja wybieram materiały i właściwie jakie aktorstwo mnie interesuje, więc że jakby nie jest to o tym, żeby po prostu ładnie wyglądać na ekranie. Ale faktycznie, tak pomyślałam sobie, o nie, granie modelki, że to, wiesz, zupełnie... Klisza. Że jednak klisze, że w ogóle po co, na co. Po czym okazało się, że casting jest tak świetny i w ogóle też Filip, który wytłumaczył mi jakby i moją rolę, która wtedy była bardzo maleńka, że pomyślałam sobie, okej, w ogóle czym się zastanawiam, trzeba iść z tym i wziąłam w tym udział i to było, tak jak mówię, bardzo, ja gram przyjaciółkę głównej bohaterki, Hayley, która właściwie gdzieś wraca we wspomnieniach, ponieważ nie żyje i jakby nie będę więcej mówiła, ale więc jakby bardzo udział mały, po czym po roku Filip wrócił do mnie, że tej postaci jest za mało i że napisał dla mnie monolog i to jest jakby bardzo świetny, taki, wiesz, emocjonalny monolog właśnie mojej postaci z główną bohaterką Millie Brady, która jest świetną aktorką, więc wiesz, aż nie mogłam w to uwierzyć, także mam nadzieję, że film wyjdzie niedługo i że to będzie. Ale jakby, jak na wiesz, pierwszy film w ogóle niesamowite. Widać po tobie, że cię to uskrzydla. O, co by nie było, musisz w to iść. Koniecznie. To jest zdecydowanie aż ci się moje... oczy świecą. To jest, wydaje mi się, że tak jak mówię, to jest jeszcze bardziej, wiesz, nie masz kontroli nad tym, jeszcze bardziej niż modelingu. Chociaż z jednej strony oczywiście, bo tu jakby dochodzi talent, tak, oprócz tego, jak oczywiście wyglądasz. Co tak jak wczoraj ci mówiłam przez telefon, że to było dla mnie totalne... zdziwienie, że jednak ten aspekt wyglądu wciąż w tym filmie ma oczywiście znaczenie i szczególnie na początku. Czy to jest tak, że kluczowe role jednak mogą dostawać osoby, które są po prostu ładne? Wiesz co? Na pewno, branży filmowej? Ładne to nie wiem. Wydaje mi się, że to jest bardziej, wiesz, to, że jakoś wyglądasz, to ma na pewno związek z tym, wiesz, do jakich roli możesz w ogóle być castingowany, czy też nie. Zresztą na samym początku jakby taki widzę, wiesz, agenci, którzy starają się jakoś twoją, wiesz, postać wpisać w ten biznes, muszą mieć jakiś plan, więc to jest tak, jakim jesteś typem i tak dalej. Nie wiem, jak to działa w Polsce. We Francji też jest zupełnie inaczej. Mam wrażenie, że jednak Francja dużo bardziej lubi charakterystyczne, ciekawe twarze niż po prostu piękności. Wydaje mi się, że to jest w ogóle tak, że tam to jest wręcz problem. Ale wiem, że w Stanach, szczególnie w LA, jest tak faktycznie, że wiesz, leading role to jest jakby, że musisz mieć jednak jakieś wymogi fizyczne. Stety, niestety. Oczywiście później, jeżeli, wiesz, jesteś, nie wiem, secondary role i gdzieś masz świetną karierę, to oczywiście możesz wyglądać i jakby znamy takie świetne przykłady. Ale z drugiej strony właśnie ta na przykład tranzyt modelka, aktorka jest jakby wydarzał się wielokrotnie, począwszy od Angeliny Jolie, wiesz, tak. Cameron Diaz. Jakby mnóstwo tych dziewczyn, czy jakby aktorek wcześniej zajmowało się modelingiem, więc tam wydaje mi się, że to jest wręcz właśnie, bardziej pożądane być może, naturalne. Nie wiem, ale to jest śmieszne, bo gdzieś idąc w aktorstwo pomyślałam sobie, to już ten wygląd to już nie ma znaczenia. Nie jest tak do końca, ale też wydaje mi się, że wiesz, to nie ma reguły jak zawsze i tak dalej, ale tak jak mówię, nie ma na to planu, nie możemy sobie jakby tego w ogóle jakoś zaplanować. Oczywiście można być znowu proaktywnym, ale wiesz, cokolwiek z tego nie wyjdzie, ja wiem, że już nawet na tym etapie, wiesz, sama szkoła i te doświadczenia, które mam do teraz, po prostu powodują, że fruwam, czuję się jakby najszczęśliwsza w tym, więc... Skoro rola modelki to klisza, to w takim razie jaka jest twoja wymarzona? Rola?
Tak. Słuchaj, moja wymarzona rola to na pewno myślę, że jakiś psychologiczny dramat. Wydaje mi się, że im... Charlize Theron Monster? Słuchaj, jestem otwarta, natomiast wydaje mi się, że aktorstwo i w ogóle filmy, które pociągają mnie najbardziej, to jest opowiadanie historii, które powodują, że albo czujemy się mniej samotni, albo że w ogóle coś przeżywamy, że to jest jakiś rodzaj wręcz terapii, jakiegoś lustra, wiesz, coś, co właśnie powoduje, że jesteśmy w zupełnie innym świecie, ale nie zawsze takim, wiesz, oczywiście, że kocham piękne kino, wiesz, stare francuskie, które Le Mépris, po prostu, wiesz, marzysz o tym południu, ale kino, które właśnie powoduje, że jakby myślimy, że gdzieś nas to porusza, więc zdecydowanie takie role są... Właśnie, wiesz, ostatnio widziałam film, który w ogóle jest teraz chyba moim ukochanym filmem, The Straight Story, który, wiesz, Davida Lyncha, który w ogóle nie widziałam tego filmu i jakby ktoś mi go polecił i sobie pomyślałam, że to jest dokładnie, to jest jakby rodzaj filmu, który cię po prostu rozwala na 1000 części, a z drugiej strony składa. No, że to są właśnie takie rzeczy, które gdzieś no na pewno są głębsze i no takich ról sobie życzę. Myślę, że to też jest czas, w którym dobrze być proaktywnym i dużo aktorów właśnie robi swoje własne filmy, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie chcę za dużo tutaj obiecywać ani mówić, ale no tak, to jest takie role, wiesz. Ale oczywiście, no ja sobie zdaję z tego sprawę, że gdzieś trzeba zacząć, więc pewnie ta droga będzie być może nie od razu taka. Zobaczymy. Czy kino francuskie to też była dla ciebie inspiracja do stworzenia kolejnej odnogi twojej działalności, czyli Casa Magdalena? Tak. Bo okazuje się, że ty masz jeszcze uzdolnienia plastyczne. Słuchaj, i robisz tak ceramiczne lampy. Tak, ja w ogóle jako dziecko chodziłam na malarstwo, więc malowałam i jakby zawsze gdzieś to też była taka część mnie, też tańczyłam i tak dalej. Potem właśnie ten modeling, gdzieś wszystko to, wiesz, no nie było po prostu na to czasu, więc ja, no tak, ceramika zawsze, ponieważ kocham w ogóle stare meble, w ogóle vintage i jakby od zawsze gdzieś to mnie interesowało i zawsze myślałam o tej ceramice jako o czymś takim, co na pewno mogłoby być ciekawe. Ale też właśnie długo, trochę jak to aktorstwo, a to nie to studio, a to nie to, wiesz, że jakoś tak zawsze miałam, że jakby ja szukam tych perfekcyjnych zdarzeń, które gdzieś powodują, że to jest ten moment, że czuję, że tak, że to jest dobry czas na rozpoczęcie czegoś. I właśnie w momencie szkoły aktorskiej też pomyślałam sobie, dobra, zaczynam tą ceramikę. I tak na początku, wiesz, lepiłam sobie dla siebie, a to kubek, a to i tak dalej, ale od razu jakoś szybko właśnie miałam poczucie, że właściwie to chciałabym, ponieważ od kiedy mieszkam we Francji, dużo jeździmy właśnie na południe Francji. Ja w ogóle totalnie odkryłam te rejony, się w nich zakochałam i no tak, pewnego zimowego wieczora, siedząc w Paryżu, pomyślałam sobie, Boże, ile bym dała, żeby być teraz, wiesz, na południu. I gdzieś pomyślałam sobie, że w sumie to nie mamy lampy w sypialni i właściwie, że może zrobię ceramiczną lampę. I tak się od tego się zaczęło. Zrobiłam pierwszą dla siebie i właśnie później, wiesz, moi znajomi, że o Jezu, jaka w ogóle świetna lampa i pomyślałam sobie, okej, może coś tutaj to oznacza. Zaczęło się od siebie, a skończyło się na sklepie w Paryżu. Tak, pop-up to nie store, jest sklep, okay, pop-up store. na 2 dni, tak. ale still. 2-dniowy pop-up store, tak, bo więc jak zaczęłam ceramikę no prawie 3 lata temu, robiłam to sobie przez długo, po czym stwierdziłam, mam już 10 lamp i to gdzieś, wiadomo, że było dużo prób i błędów, ale zaczęła się taka robić kolekcja, która gdzieś była bardzo inspirowana właśnie i południem Francji i latami 70. I stwierdziłam, że chcę to wreszcie pokazać fizycznie, ponieważ tak jak rozmawiałyśmy, nie po drodze mi z technologią trochę i z internetem i w ogóle jakimś sprzedawaniem przez internet, więc stwierdziłam, że te lampy na pewno, jeżeli już to bardziej fizycznie, przynajmniej na teraz. No i tak, i miałam świetną okazję pokazania tego w galerii, wiesz, na tyłach Place des Vosges w Paryżu, więc to była świetna okazja i pomyślałam sobie, że zrobię taki 2-dniowy właśnie pop-up, na którym gdzieś pokażę moją wizję, więc właśnie chciałam, żeby ludzie przenieśli się trochę na to południe Francji ze mną przez chwilę i właśnie, wiesz, było tam oryginalne z lat 70. łóżko ratanowe i wokół niego te lampy i też jakby odgłosy południa i no wiesz, jakby totalnie gdzieś to zrobiło się takim całym
całą instalacją, więc to było przez 2 dni. Oczywiście była możliwość kupienia, ale jakby wiesz, to nie był w domyśle sklep, bardziej chciałam pokazać ludziom moją wizję. No a skończyło się na tym, że wszystkie lampy się sprzedały, więc to był niesamowity sukces. A każda z nich miała imię francuskiej aktorki. Czyli była Catherine, Jane, Brigitte, évidemment, Romy Schneider, w ogóle moja ukochana aktorka. Basen, tak. Więc tak, one wszystkie, no bo na pewnym etapie faktycznie stwierdziłam, że one muszą mieć jakieś imiona i oczywiście to był tak zwany no-brainer, że mają imiona moich ukochanych francuskich aktorek z tamtych lat, tak. Słuchaj, ty kochasz vintage, chodzić po sklepach vintage i w każdym nowym miejscu, w którym się pojawiasz, chodzisz do sklepów vintage. Tak. Nie tylko ciuchy, ale przede wszystkim meble. Tak. I tak naprawdę nie lubisz nowych rzeczy. To powiedz mi, w jaki sposób się odnalazłaś w świecie mody. Świecie. No właśnie, to jest dosyć śmieszne. Musisz cierpieć trochę. Nie, słuchaj, absolutnie nie cierpię. Wydaje mi się, że zdecydowanie, wiesz, moja praca jakby to, co ja... I zawsze w modelingu wydaje mi się, że tak jak, wiesz, kochałam aktorstwo i taniec, wydaje mi się, że gdzieś pokazy były takim trochę, wiesz, jak w tańcu, rodzajem performance'u i adrenaliny i tak dalej, więc ja zawsze w tym, wiesz, jakby moda w sensie, ja zawsze bardzo doceniałam artystów, z którymi miałam, wiesz, szansę pracować, natomiast wydaje mi się, że moda jako taką mnie nie wiem, nie interesuje. Tak jakby ja nie śledzę trendów, niekoniecznie za bardzo kupuję nowe rzeczy. Aczkolwiek, jakby mówię, ta praca, czy na sesjach, to właśnie bardziej ta aktorska strona, że gdzieś pokazywanie, wiesz, jakiejś historii, wcielanie się w jakieś postacie, więc to zawsze bardziej mnie jakby w tej pracy interesowało. Także, no wiesz, to, że ja personalnie jakby mam preferencje do vintage i że wolę takie rzeczy, to zupełnie nie ma to jakby problemu z tym, że wiesz, że promuję nowe rzeczy. Doświadczyłaś historii, bo chociażby z Johnem Galliano spotkałaś się przy jego ostatnim pokazie dla Diora i tym pierwszym pokazie Diora, brałaś udział w tym pierwszym pokazie Diora, w którym jego nie było. Tak. Opowiesz o tym? Tak, to jest... wydaje mi się, że wiesz, wchodząc w świat mody, ja niewiele o nim wiedziałam, wydaje mi się, jak większość dziewczyn. W sensie takim, że oczywiście, znam jakieś nazwiska i tak dalej, Dior, Chanel, to jakby wiadomo. Ale pamiętam, że moim szokiem właśnie było to, że wiesz, większość tych projektantów właściwie głównie nosi się na czarno, minimalistycznie, że jakby w ogóle ta moda w ich życiu gdzieś nie jest, mam wrażenie, taka, wiesz, widoczna. I pamiętam właśnie, że kiedy dostałam informację, że jestem zaproszona już na przymiarki do Diora, to wchodząc na nie zobaczyłam postać Johna Galliano, który był dosłownie przebrany. On miał przebranie, wiesz, marynarza. W ogóle wyglądał kosmicznie. On ma też niesamowite ciało, bo dosyć jest niską osobą, aczkolwiek ma dosyć dużą głowę. I jakby ten charakterystyczny w ogóle, wiesz. Więc to całe przebranie... On jest po prostu tą modą. Miałam po prostu, to wiesz, to było jak sen. Jakiś zupełnie to było niesamowite i w ogóle widziałam naprawdę w nim niesamowitą pasję i wiesz, jakby to zaangażowanie, a załóżmy tamto, wiesz, po prostu w jego oczach to było widać, że to jest jego życie i on jest prawdziwym artystą, więc dla mnie w ogóle udział w tych przymiarkach, a dalej później w pokazie, gdzie on, wiesz, zaraz jak wychodziłyśmy na wybieg, to on po prostu, wiesz, mówił nas have fun, był taki totalnie, wiesz, z nami tam, korzystał i on się tym jakby autentycznie pasjonował, więc to było niesamowite. Zresztą w ogóle ten pokaz był fantastyczny. My miałyśmy, wiesz, wszystkie miałyśmy takie grzywki z lat, nie wiem, 30. w ogóle taśmami podciągane, wiesz, brwi. No po prostu wyglądałyśmy, to była totalna transformacja, więc dla mnie to w ogóle, wiesz... aktorskie. Tak, właśnie, więc dla mnie w ogóle to wszystko właśnie, za każdym razem, kiedy ja nie wyglądałam jak ja, to było fantastyczne. I jeszcze to, ten jakby cały pokaz był po prostu niesamowity, a później niestety, pod jakby totalnym wiadomo, skandalu i gdzieś przykrej historii jego, musiał się pożegnać z tym domem Diora, gdzie faktycznie robiłam ten kolejny też pokaz i naprawdę nigdy nie widziałam jakby bardziej, wiesz, takiego emocjonalnego backstage'u i gdzieś smutnego, tak jak zawsze jest zgiełk, dużo się dzieje i wszyscy krzyczą, hair, make-up, to tam po prostu była totalna cisza i... Czyli Dior bez Galliano to już nie był ten Dior. I naprawdę widziałam, że absolutnie cała ekipa, wiesz, od krawca po reżysera, jakby, wiesz, tego pokazu, oni wszyscy, to nie było, wiesz, to nie był rodzaj ulgi, że okej, już jego nie ma, był problematyczny, tylko faktycznie gdzieś, taki, wiesz, smutek, że to
No niestety tak się potoczyło, więc to był taki bardzo, pamiętam, no wiesz, wręcz historyczny moment. Ale takich momentów mnóstwo, no wiesz, właśnie chociażby to, o czym rozmawialiśmy wczoraj, Armani, który, no wiesz, też już właśnie obchodzi 90. urodziny i wiesz, mój casting ostatnio z nim, na którym po prostu, wiesz, no on jest totalnym old school, tak? Bella, po prostu, wiesz, to jest taki, mam wrażenie, już takich osób w tym świecie nie ma mody, którzy w taki sposób od A do Z naprawdę o wszystkim decydują, o tym, jakie dziewczyny biorą, więc no, niesamowite wspomnienia. Jaki on jest osobiście? Armani? Ciepły? Tak. Bardzo ciepły. Jest totalnym mężczyzną, takim, wiesz, właśnie z tamtego pokolenia. Natomiast z ogromną... On kocha kobiety. To jest po prostu... To widać, że on na backstage'u, wiesz, on do nas podchodzi, wiesz, jest jakby zakochany w każdej z nas, ale oczywiście w taki sposób... jako, wiesz, kreacji, tak? Nie ma w tym nic absolutnie dziwnego. Ale jest przeuroczy. Właśnie pamiętam, że po pokazie, wiesz, zawsze jest takie grupowe zdjęcie i on mnie złapał za rękę, wiesz, w ogóle, żebyśmy zapozowali razem. Więc tak z całym tym zdjęciu wydaje mi się, że mam wręcz śmieszną minę, to był taki, wiesz, totalny szok w ostatniej chwili. Ale tak, no jakby robiąc, wiesz, te rzeczy, no masz takie poczucie, że tak, że to być może jest, nie wiem, jego ostatni pokaz, więc... Pokaz dla Armaniego w ubiegłym roku to był pokaz pierwszy twój po przerwie, prawda? Tak, to znaczy zaczęłam robić pokazy na przykład Etam, tak, które są, też jest tam świetna ekipa, właśnie, wiesz, Coco Casting, która robi świetne castingi, czy wiesz, czy stylistka z dawnego paryskiego Vogue'a, więc to jest świetna ekipa, ale to jest faktycznie inny pokaz, no bo jest to pokaz bieliźniany, tak można to określić, więc takie pokazy faktycznie robiłam, ale typowych pokazów nie robiłam dawno i nagle, wiesz, był to taki świeży pomysł moich agentów, że może spróbujemy od couture. Tak, no idąc na ten casting pomyślałam sobie, że okej, jesteśmy prawie jak, wiesz, w dawnych czasach po prostu 500 dziewczyn na castingu i 3 godziny czekasz i miałam jakieś takie poczucie, że właściwie co ja tu robię, w sensie, wiesz, dawno tego nie robiłam, zupełnie dużo nowych twarzy i że to pewnie i tak nic z tego nie wyjdzie. No ale zostałam zaproszona na casting, więc wiadomo, pojawiłam się tam i właśnie pamiętam, jak wchodząc z tego pokoju, widziałam już, wiesz, że to był taki mówię, old school totalny, że masz wybieg, po prostu Mr. Armani siedzi na środku, obok niego jest jego reżyser castingu i cała ekipa i on po prostu, Bella, wiesz, w ogóle wpatrzony, jeszcze raz się przejść. Myślałam, okej, to może jest szansa. No i tak, i faktycznie ten pokaz, no więc, no było to bardzo miły powrót. A Phoebe Philo? Jakie zrobiła na tobie wrażenie? Och, bo wiem, że też masz Philo blisko. Tak. Miałam niesamowitą okazję robienia dla niej tak zwanych looków, czyli to jest moment, w którym projektant jakby podejmuje ostateczne decyzje, jakie elementy kolekcji będą razem ze sobą połączone jakby na wybiegu. Więc przez 2 tygodnie właśnie w moim pierwszym sezonie z nią współpracowałam. Czyli codziennie tam przychodziłam, byłam tak zwana fit model, więc ona te wszystkie rzeczy na mnie mierzyła, więc to było niesamowite. Zresztą w ogóle era Phoebe Philo w Celine dla mnie jest erą złotą, jakby wspaniałe projekty, więc tak. No Phoebe jest bardzo, tutaj bardziej bym powiedziała właśnie minimalistyczna i taka... Ale z drugiej strony mówię, no to był jakiś jej geniusz totalny właśnie w taki sposób łączenie tych wszystkich rzeczy, który ostatecznie nie jest banalny i nudny, tylko tam był zawsze, no wiesz, jest cały Instagram Old Celine, więc jakby no zdecydowanie jestem jedną z wielu fanów tej ery. A to prawda, że po pokazie możecie wziąć coś dla siebie? Tak, to były czasy, w których były tak zwane trady, czyli oprócz zapłaty za jakby pracę dostawałaś również jakiś rodzaj, nie wiem, prezent, więc pamiętam właśnie, że czy to wiesz, Marc Jacobs po pokazie, to po prostu wchodziłaś do pokoju i mogłaś sobie wybrać, więc my wszystkie tam wpadałyśmy, o nie, a ja biorę to. Ale była walka? Słuchaj, taka wiesz... w granicach kultury. W granicach kultury, ale no jednak wiadomo, bo to zazwyczaj były rzeczy, które nie wiem, albo nie trafiły na wybieg, albo no wiesz, takie, że naprawdę wspaniałe, no jakby później wspomnienia, wiadomo.
Ale faktycznie po pokazie Celine każda z nas wtedy dostała, słuchaj, torebkę Celine, przepiękną, skórzaną, taką, wiesz, ogromną torbę. I tak jak wszystkie dziewczyny gdzieś tam dostawały, wiesz, czarne, beżowe. Słuchaj, mnie po prostu padło jakieś totalne szczęście, że dostałam przepiękną taką bordowo, ciemną. No po prostu masz ją do dzisiaj? Wspaniała. Do dzisiaj. Jest w szafie mojej mamy. Ja się właśnie śmieję, że chyba nigdy. Ona jest w ogóle tak sama w sobie ciężka, że absolutnie się z nią nie podróżuje. Ale no tak, to są takie, wiesz, właśnie elementy, że na zawsze będę trzymała. A Marc Jacobs? Marc Jacobs. Jakie zrobił na tobie wrażenie? Wiesz co, Marc Jacobs, no to był jeden z też z większych pierwszych pokazów moich w Nowym Jorku, więc to było na pewno takie, wiesz, bardzo ekscytujące. Pamiętam, że miałam niesamowite, to był w ogóle, wiesz, taki jakby prawie, że afro i jeszcze kapelusz. No generalnie były momenty, w których jakby chodziłam, to wiesz, nie widziałam za dużo, ale pamiętam, że akurat wychodząc ze zakrętu zobaczyłam Annę Wintour jako pierwszą siedzącą w pierwszym rzędzie i myślałam sobie, okej, w ogóle no pressure. To było dosyć takie, wiesz, szokujące, że wow, ci wszyscy ludzie tu są i na mnie patrzą i jakby no dosyć, wiadomo, stresujące, ale też takie niesamowite, że tych ludzi po prostu poznaję. Znaczy poznaję, no, czy też jestem w ich orbicie. Ale tak, no to było zdecydowanie, wiesz, szpilki, nie wiem, 20-centymetrowe, taki... To wszystko, to były pokazy, w których, wiesz, bardzo wtedy dużo było jakichś ostatnich kancelacji, że wiesz, tu dziewczyna jednak nie idzie, tu idzie, więc tak w ogóle w sumie do momentu, kiedy wychodziłaś, nie wiedziałaś, czy pójdziesz w tym pokazie, czy nie, więc zawsze jak już miałaś na sobie ten look i wychodziło się, to już było pewne, że jednak ten pokaz się uda, no, więc niesamowite emocje. A był jakiś projektant, z którym nie było tobie po drodze? W sensie takim, że miałam pracować, a Zalazł nie ci za skórę. Wiesz co? Myślę, chyba nie. Wiem, że to było ciekawe z Pradą. Wiesz, Prada to w ogóle Russell Marsh, który właśnie był reżyserem castingu, który we mnie uwierzył i jakby robiłam z nim wiele, wiele pokazów. On również był wtedy odpowiedzialny za pokaz właśnie Prady. Casting do Prady i no to w ogóle był taki pokaz, który wiesz, właśnie dokładnie, byłaś na opcji, a później nie była. Jakby dramat, siedzenie wiesz do rana na przymiarkach i po prostu marzenia o tym, żeby wyjść, bo to już naprawdę bardzo duży etap w karierze. Niestety ta Prada się dla mnie nie wydarzyła, ale za to wydarzyło się Miu Miu, czyli wiadomo, jakby drugie dziecko Prady, więc... Teraz chyba jeszcze bardziej na topie. I właściwie teraz chyba jeszcze bardziej na topie i wydaje mi się, że ostatecznie bardziej w moim looku i w ogóle ja zawsze mam wrażenie, że ja francuskich klientów jakoś nie wiem, zawsze miałam większe szczęście do francuskich niż włoskich, więc jakby właśnie Miu Miu w Paryżu, to był już ostatni pokaz, pamiętam, zamykający w ogóle Fashion Week i wiesz, i w końcu w nim poszłam, więc jakby to było też super emocje. Zresztą pamiętam, że wtedy pierwszy chyba raz poznałam Pat McGrath, czyli świetną makijażystkę. I mam takie po prostu śmieszne wspomnienie, że właśnie jesteśmy na tym backstage, tak nagle zaczęło totalnie lać, a my byliśmy w namiocie, które było oczywiście częściowo otwarte i tak dalej. I pamiętam, że ci wszyscy jej asystenci po prostu Pat McGrath. I ona dosyć taka, wiesz, poważna i tam kreuje. I nagle, przez to, że no było strasznie mokro, ona się poślizgnęła i wpadła w błoto. I pamiętam, że wszyscy, wiesz, asystenci zamarli na zasadzie o nie. I ona się zaczęła tak śmiać. I sobie pomyślałam, że to jest właśnie to. To są w ogóle te wszystkie, mam wrażenie, osoby, które już są na takim etapie. To są zawsze niesamowici ludzie, no ostatecznie, więc ona w całym swoim, wiesz, powadze jakby tego, jak podchodzi do swojej pracy, to jest po prostu prześmieszne, więc widziałam, że wszyscy ci asystenci byli tacy, okej, to możemy się śmiać, to wszystko nie jest aż takie poważne. Nie sądzisz, że jest trochę za dużo takiego napuszenia w świecie wysokiej mody, że takie momenty pokazują, że tak, naprawdę, wiesz, jesteśmy ludźmi po prostu, tak. Jak na szpilkach koło pewnych osób, a tak naprawdę one tak bardzo nie przerażają. Dokładnie. Finalnie. Tak, wydaje mi się, że to jest... No wiesz, my nie ratujemy życia, nie jesteśmy... Jakby, wiesz, COVID to bardzo pokazał, że bez świata mody, no jakby życie, wiadomo, toczy się dalej. To są jakieś takie, wiesz, szczególnie ten jakby etap, wiesz, high fashion i faktycznie tych projektantów i tak dalej. No to są takie dobra luksusowe, które jak się dobrze toczy na świecie, to ludzie mają jakby do tego głowę i chęci. Więc wydaje mi się, że w ogóle, no
i tak ten biznes coraz bardziej idzie w taką jednak stronę, z przymrużeniem oka, że jakby no właśnie, nie ratujemy tego życia, więc tak, ale no zdecydowanie, wiesz, wydaje mi się, że dla wielu osób ta droga... No nie wiem, jest bardzo dużo emocji w tym biznesie i to jest trochę tak, że wydaje mi się, że jak komuś się już uda, że już po prostu jest tym asystentem kogoś, już jest na tym planie, to wydaje mi się, że to są takie emocje, żeby, wiesz, tam zostać, że to wszystko jest bardzo często trochę, no wiesz, mam wrażenie, że jest bardzo takie poważne, jakbyśmy właśnie kwestia, wiesz, życia i śmierci. Oczywiście zależy od osób, no ale no tak, wydaje mi się, że tak, a wydaje mi się, że na końcu dnia, no oczywiście jest to biznes, zarabiamy pieniądze i jakby na tym to polega, ale no jest w tym bardzo duży element gdzieś, wiesz, zabawy i takiego właśnie, no trochę, no nie można tego brać za poważnie. Ale twoja era to też jest era pięknych twarzy. Wręcz laleczek. Tak. Zuza Bioch, Monika Jagaciak. Tak. Robiło totalnie. To też na tobie wrażenie, że z nimi pracujesz? Oczywiście. Ja w ogóle jestem, wiesz, dziewczyną, która kocha dziewczyny, więc dla mnie piękne dziewczyny to jest, wiesz... jakby zawsze to doceniam. Nigdy nie miałam gdzieś tam, nie wiem, jakiegoś, wiesz, elementu zazdrości. A nawet jeśli to taka, wiesz, pozytywna jakby na zasadzie, że wow, po prostu ta dziewczyna jest spektakularna. Ja zaczynam, jak miałam 16 lat, czyli na przykład właśnie, wiesz, Monika Jack, pamiętam, że to był cały ten element niemalże skandalu, że ona w wieku 14 lat zrobiła pokazy, a my jesteśmy w tym samym wieku, więc... twarzą Hermé. Tak, już była twarzą Hermé, wiesz, kampania Calvin Klein, jakby miała niesamowite już sukcesy, tak więc ja pamiętam, to były, wiesz, czasy Fashion TV i gdzieś już będąc oczywiście modelką, no, tego 14 roku życia, ja w jakiś tam sposób oczywiście czasami śledziłam ten świat, więc a wtedy tych dziewczyn, no, nie było wiele, które naprawdę robiły niesamowitą karierę. Ona była jedną z nich. Drugą pamiętam, którą totalnie jakby kochałam, to była właśnie Abby Lee Kershaw. I tak, więc jakby, wiesz, ja te dziewczyny już kojarzyłam, one już od 2 lat robiły najlepsze pokazy i nagle mała ja znajduję się, wiesz, w pokazie z nimi. No pamiętam, że to były takie momenty, że nie mogłam zupełnie w to uwierzyć, że my jesteśmy jakby, wiesz, w tym samym castingu i w każdym z tych właśnie pokoi, wiesz, znaczy zawsze myślałam sobie, że ja nie wiem, jak oni to w ogóle wybiorą, że to naprawdę były takie piękne, oczywiście, że ciekawe, tak, to nie były po prostu komercyjne no, nie wiem, ładne dziewczyny, tak? Tylko takie naprawdę piękne, niesamowite twarze, więc no to był niesamowity zaszczyt, żeby gdzieś być pomiędzy nimi. A czujesz taką solidarność z dziewczynami z Polski, że to, że jednak macie wspólne korzenie, czy na przykład jesteś z Zuzą Bioch, tak. Wspólnie jesteście z Katowic, czy to jakoś was cementuje, bardziej waszą znajomość? Wiesz co, zupełnie szczerze chyba nie. Wydaje mi się, że wiem, że są dziewczyny, które bardzo, wiesz, miały, o Boże, jesteś Polką, to koniecznie. Wydaje mi się, że ja od tego, że, wiesz, podróżuję od kiedy miałam 14 lat, to ja w jakiś, tak jak mówię, ja się czuję taką naprawdę obywatelką świata trochę i wręcz ten angielski mam wrażenie, że czasami jest gdzieś mi bardziej po drodze w takim, wiesz, wyrażaniu siebie, więc oczywiście, że zawsze to było, wiesz, miło jakby zobaczyć Polkę gdzieś, ale ja nie miałam nie miałam takiej potrzeby, że Boże, muszę się trzymać z Polkami. Bardziej po prostu, jeżeli jakaś dziewczyna była świetna, to jakby naturalnie nasza relacja się zaczynała. Z Zuzą właśnie to była śmieszna historia, że wiesz, zobaczyłyśmy się na castingu, ani wydaje mi się ona, ani ja gdzieś szczególnie polsko, no wiesz, nie jesteśmy blondynkami, tak, więc nie podejrzewałyśmy nawet i po gdzieś, myślę, półgodzinnej rozmowy po angielsku nagle, wiesz, okazało się, że właściwie skąd ty jesteś, z Polski, a dalej później z Katowic, co już było podwójnym szokiem, wiesz, w tym samym wieku Polki i to z Katowic, więc to była bardzo fajna relacja, która później, no właśnie przerodziła się w jakieś takie, wiesz, śmieszne, fajne historie, gdzie jedne wakacje, wiesz, wynajęłyśmy razem mieszkanie w Paryżu i nagle okazało się ciągle tak, że właściwie po prostu mieszkałyśmy w Eurostar, wiesz, w tym pociągu, a to ona miała akurat pracę w Londynie, a ja zaraz później też i tak po prostu całe lato, pamiętam, że krążyłyśmy pomiędzy Londynem a Paryżem, więc no, wiesz, niesamowite wspomnienia, ale ja, no, jakby wiadomo, tych, szczególnie oczywiście, wiesz, no, Małgosia Bela, tak, Jack, że jakby to są takie dziewczyny, które no, naprawdę to jest ogromna duma, wiesz, narodowa, żeby móc powiedzieć, że mamy takie piękności. Zresztą zawsze jak pracuję na świecie, to jak mówię, że jestem Polką, to no tak, oczywiście Polki są, wiesz, mamy mnóstwo świetnych dziewczyn, więc na pewno gdzieś myślę, że to jest fajne. Ale no tak, ja mam mnóstwo przeróżnych znajomych, w sensie w tym biznesie, nie tylko Polek. Z kim się przyjaźnisz na przykład?
Wiesz co, moją taką ostatnią przyjaźnią, która zupełnie nie przez ten biznes się zrodziła, to właśnie jest Konstans Żambloński, która zresztą też ma polskie korzenie. Nie mówi po polsku, ale ona ma ojca, który jest Polakiem. Zresztą w ogóle we Francji jest mnóstwo tych, każdy ma dziadka z Polski albo mamy, wiesz. Także tak, my zupełnie poznałyśmy się przez właściwie to, że mój chłopak pracował z jej chłopakiem, po czym zrobiliśmy jakąś wspólną kolację i totalnie to kliknęło. I to jest w ogóle wspaniała dziewczyna, która właśnie, wiesz, zrobiła karierę niesamowitą, więc też miałam taki moment, że gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że wiesz, Konstans będzie moją przyjaciółką, w ogóle zupełnie jakieś takie niesamowite, ale jest przede wszystkim bardzo ciepłą i wspaniałą osobą, więc tak, ale no tak, z nią, właśnie z Zuzią Bioch, ale jeżeli chodzi o modelki, takie naprawdę bliskie relacje, to właściwie, żebym kogoś nie pominęła. Nie no, wiesz, mam mnóstwo koleżanek, tak, ale takie relacje autentyczne, to wydaje mi się, że jednak z nimi najbardziej. Co jest najfajniejszego w zawodzie modelki? Dla ciebie. Dla mnie. Osobiście. Wiesz co, wydaje mi się, że tak, podróżowanie. Kontakty z ludźmi. Po prostu możesz być właśnie sobie często mówię, że myślę, że my modelki mamy tą świetną okazję, że wiesz, jesteśmy świadkami tak wielu różnych osób. To znaczy, że często, wiesz, na przykład fryzjerzy mówią, słuchaj, jak pracowałaś z tym fryzjerem, jak on to, wiesz, że oni nie mają tej szansy spotykania siebie i ja mam szansę spotykania ich wszystkich w przeróżnych konfiguracjach, więc wydaje mi się, że podpatrywanie, wiesz, ich prac, tego jak oni właśnie pracują, ale właśnie tak jak mówię, podróży, niesamowitej niezależności finansowej, która, wiesz, daje ci takie jakby co innego w takim, no nie wiem, może sport, tak? W takim wieku młodym naprawdę może ci dawać świetny start, więc niesamowite dalej możliwości, wiesz, co możesz z tym zrobić. Ale też wydaje mi się, że dla mnie naprawdę to mi dało bardzo duży taki dużo, jakby to powiedzieć, pewności siebie, tak? Bo ja, pamiętam, 13 lat, czyli kiedy w te pierwsze wakacje po prostu urosłam chyba 10 centymetrów i wyglądałam bardzo dziwnie i chciałam, wiesz, być malutką, zgrabną tancereczką, a byłam nagle bardzo długą osobą i pamiętam, że wiesz, wyśmiewanie się ze mnie, że jesteś żyrafą, wiesz, zazdrość, znaczy jakby nie rozumiałam tego, tak? Dzisiaj wiem, że to gdzieś była zazdrość, ale naprawdę ja przez chwilę miałam, no taki, wiesz, dramat z tego, że wyglądam tak, a nie inaczej, a nagle ten świat mody, wiesz, mnie zaakceptował, wręcz docenił, więc ja nagle, wiesz, w tak młodym wieku myślę sobie, okej, to może nie jestem taka najgorsza i właściwie i gdzieś wydaje mi się, że to też jest, wiesz, super, że znaczy, to nie jest tak, że... Inaczej, no, jest to, wydaje mi się, świetna po prostu okazja do robienia... Świetna trampolina do robienia innych rzeczy w życiu, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś wie, jaki ma na siebie plan i co chce dalej robić, nawet jeżeli to nie jest w ogóle związane z tym światem, to na pewno to bardzo, bardzo dużo daje. Instagram bardzo popsuł świat mody? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja oczywiście też jakby korzystam z Instagrama, więc to nie jest tak, że jestem gdzieś zupełnie, wiesz, idę z tym, tak? Mamy dzisiaj taki świat, jaki mamy. Ale zdecydowanie ja zaczynając nie było Instagrama, wiesz, każda dziewczyna miała tak zwane swoje portfolio, książkę, to były takie naprawdę czasy, że mam wrażenie, to się liczyło, co zrobiłaś w modzie i to tyle, tak? Jakby nikogo za bardzo nie interesowało, gdzie spędzasz wakacje, nie wiem, co, wiesz. Więc z jednej strony zepsuło, na pewno trochę spowodowało, że tych dziewczyn teraz jest mnóstwo. Mam wrażenie, że co druga dziewczyna, wiesz, jest teraz modelką, niezależnie od wzrostu i tak dalej. Więc z jednej strony to jest taka, wiesz, zmiana, która tamten biznes, kiedy nas było naprawdę 50 pracujących na super obroty, ale też przez to gdzieś ci klienci mogli być bardziej, mam wrażenie, lojalni i te bookingi, wiesz, pojawiały się bardziej systematycznie, to było bardziej przewidywalne. Oczywiście za tym idą pieniądze, stawki i tak dalej. Tak wydaje mi się, że dzisiaj na pewno jest to świat, w którym bardziej być może jesteśmy tolerancyjni, chociaż uważam, to jest pseudo-tolerancja, trochę o tym, o czym rozmawiałyśmy wczoraj, czyli że z jednej strony tak i plus size i inny kolor włosów, inny kolor skóry i tak dalej, ale nie do końca dlatego, że jest to etyczne, tylko dlatego, że są takie wymagania. Dokładnie. Że i chcemy być postrzegani jako... Że to są jednak takie, wiesz, wymagania castingów. Więc jakby to jest, oczywiście z drugiej strony tych zmian, jeżeli ich nie ma naturalnie, to jakoś system je wymaga i być może dalej za tym pójdzie. Aczkolwiek ja nie wiem, wydaje mi się, że ciężko mi oceniać, ja jestem, wiesz... pracuję w tym biznesie, więc ja nie wymyślam tych zasad oczywiście i dla mnie jakby to obserwowanie, że nas jest więcej jako dziewczyn, wiesz, to jest po prostu fakt, dla mnie to nie zmienia jakoś tam wiele.
Znaczy może stawki, trochę. Ale wydaje mi się, że to jest jednak tak, że wiesz, ta pula dziewczyn, które naprawdę pracują i pracują na jakimś tam, wiesz, pułapie, to jest jednak wciąż jakaś pula dziewczyn, a dalej jest cały inny, wiesz, market dziewczyn, które pracują co trochę, czasami do jakichś wybranych projektów. No i wiesz, i to też jest okej. Być może dla osób, które oglądają, wiesz, nasze kampanie i tak dalej, jest to może bardziej, nie wiem, przyjazne, że dziewczyna nie jest strasznie wychudzona, czy no, wiesz, że to są takie rzeczy, w których bardziej ktoś może się być może odnaleźć. Ale no na pewno zmieniły bardzo biznes. Ale też jest, wiesz, pozytywne, jak ja zawsze się staram zobaczyć ten pozytywny aspekt, no to jednak przez ten Instagram właśnie możemy, wiesz, widzę, że teraz klienci patrzą tylko tak naprawdę na Instagram, więc jeżeli ktoś ma właśnie jakieś pasje, ktoś robi coś jeszcze innego, to jest zawsze, wiesz, fajny bonus, tak, że klient może sobie zobaczyć, okej, będę być może miał z tą dziewczyną o czym porozmawiać, oprócz tego, że jest po prostu ładna i no wiesz, to także też to można znowu wykorzystać w fajny sposób. Ale dla ciebie to też był plus, ponieważ przez Instagrama poznałaś swojego partnera. Dokładnie Mathieu César. Tak. Słynny fotograf, artysta. Tak, no to wiesz, najbardziej chyba, tak jak pytałeś mnie wczoraj, czy ktoś zmienił moje nie wiem, życie w tym biznesie. Tak, ja się spodziewałam, powiesz Karl Lagerfeld, Phoebe Philo. Tak. John Galliano. Oczywiście, te wszystkie osoby, wiesz, niesamowite, no zresztą, wiesz, Russell Marsh na pewno, no jakby on zmienił tak faktycznie, fizycznie to, że po prostu zaczął mnie, wiesz, bukować na te wszystkie pokazy i bardzo jakby pchać, więc niesamowicie. Na pewno moi agenci, którzy, wiesz, bardzo we mnie wierzyli i wspierają do dzisiaj, no to są osoby, które autentycznie, no bardzo jakby dużo wniosły pozytywnego do mojego życia, ale faktycznie taki zmiana największa życiowa i też jakby na zapatrywanie właśnie na i świat w ogóle, ale też tą pracę i to, że można robić wiele rzeczy w tym samym czasie, a nie tylko mieć jedną łatkę fotografa czy, wiesz, modelki, no to właśnie Mathieu César i to jest no, mój partner dzisiaj życiowy, który, wiesz, on robi mnóstwo rzeczy oprócz fotografii i bardzo zawsze podchodzi do tego z takim... On, wiesz, ma coś z dziecka do dzisiaj i bardzo jest taki, wiesz, spontaniczny, ale też pozytywny właśnie i to on mnie bardzo namawia. Mówi, słuchaj, chcesz być aktorką? Rób to, próbuj. Jakby nie wiemy, co z tego wyjdzie, ale jakby nie czekaj na to, że... więc on bardzo, no ale też oczywiście współpracę z nim właśnie zrobiliśmy, wiesz, 80 stron do magazynu, kiedy zrobił tylko, no wiesz, jakby zdjęcia tylko mnie, właśnie w niesamowitym Peru. Bo on odezwał się do ciebie na Instagramie, tak? I chciał zrobić z tobą sesję zdjęciową. Tak, ja nie mogłam w to uwierzyć. Tak. W ogóle, wiesz, ja nie zaglądam w tak zwaną skrzynkę niepożądaną. Inne na Instagramie. Tak, jakby jednak zazwyczaj są dziwne propozycje. Nie wiem dlaczego. Spojrzałam w nią tamtego dnia i pamiętam, że on no coś tam, wiesz, skomentował. I wchodząc właśnie na jego profil, widzę, wiesz, kampanię Guerlain z Angeliną Jolie, zdjęcia Daft Punk, zdjęcia Léa Seydoux, no po prostu miałam tak, że w ogóle co? Gdzie mnie, wiesz, no, ja widziałam, że on głównie robi jednak zdjęcia, wiesz, aktorom, piosenkarzom, jakby gdzieś osobom bardzo znanym, takie bardzo, wiesz, piękne, czarno-białe portrety. No i nagle się okazało, że chce współpracować ze mną, więc dzień po moich urodzinach, pamiętam, 13 stycznia, wyleciliśmy do Peru. No i tam oczywiście, wiesz, poznaliśmy się profesjonalnie i dla mnie to był bardzo wielki zaszczyt w ogóle, wiesz, być fotografaną. Ciekawe też to było, bo pamiętam, że on zrobił po prostu 3 zdjęcia, okej, kolejne. I ja, wiesz, pomyślałam sobie, o nie, to może mu się nie podoba, może coś jest nie tak, no wiesz, zazwyczaj jednak robić tych zdjęć mnóstwo, tak? A wiecie, to jest w ogóle jego styl pracy, wiesz, więc on jest bardzo taki, on wie, czego chce i robi to szybko, więc no zresztą przy 80 stronach, wiesz, to było pożądane. Czyli wymęczył cię jednym słowem. W ogóle nie wymęczył właśnie. Aha, nie, że on intensywność robisz pracy zdjęcia, i tak, duża i on ilość. ma to i masz kolejny look, wiesz. Więc ja myślałam, że coś poszło nie tak, że nie wiem, nie jest to inspirujące, a okazało się, że to jest jego styl pracy. No i później, wiesz, po jakimś czasie jakby w ogóle, wiesz, poznaliśmy się już na taki sposób bardziej prywatny. Ja też w ogóle bardzo długo mówiłam, że nigdy nie będę z żadnym fotografem, ale wydaje mi się, że to, że on nie jest typowym fotografem mody, jak tylko ty jednak... walczysz z tymi kliszami. Nie chcesz grać modelki, nie chcesz być właśnie, fotografem. Ale właśnie to jest wszystko takie, wiesz, to nie jest, że masz ciężko, tylko... w geny oryginalność. Słuchaj, być może. A być może po prostu doświadczenie. No wydaje mi się, że jednak, wiesz, to, że ja gdzieś mogę z nim sobie porozmawiać o tym świecie i o modzie jest fajny w domu, ale gdyby, wiesz, on był takim fotografem, który pracuje codziennie z innymi modelkami, wydaje mi się, że nie wiem, ja jednak jak nie pracuję, to gdzieś
no nie mówię, ja nie jestem pochłonięta tym światem mody, więc być może w domu wolałabym mieć trochę inne tematy, a tu mamy taki, wiesz, dobry miks, więc wydaje mi się, że tak. Zresztą też właśnie ludzi, wiesz, których przez niego poznałam i w ogóle... Kogo poznałaś przez Mathieu? Wiesz, no on ma w ogóle taką niesamowitą lekkość w tym wszystkim, ale wydaje mi się, że i też przez to te wielkie nazwiska go kochają, że on jakby nie robi z tego, wiesz, big deal i jest bardzo, to zawsze naturalne, szybkie i wszyscy pięknie wyglądają na jego zdjęciach, więc on ma, no naprawdę fotografował niesamowite osoby i też często właśnie, wiesz, zdarzyło się tak, jak nie wiem, rok temu wiesz, w weneckim festiwalu filmowym robił zdjęcia Patrick Dempsey, wiesz, nagle spędziliśmy jeden dzień z nim w ogóle i z jego żoną, nie wiem, wiesz, teledysk Leniego Krawica, który robił i pamiętam, jako jego asystentka, wybrałam się z nim na przymiarki, no to wiesz, byliśmy w jego paryskim domu, w którym oczywiście jak wszyscy musieliśmy ściągnąć buty. To no wiesz, takie w też ogóle... się zdejmuje. Tak, dokładnie, ale tam wiesz, no mieć. jakby taka, że w ogóle nawet, że jedyną osobą, która nie ściągnęła tych butów, to był Prince. Powiedział, że on jednak ze względu na wzrost musi no i Leni mu wybaczył i jakby faktycznie tych butów nie ściągnął. Natomiast tak, no wiesz, to są takie śmieszne historie, no ale naprawdę ja mam wrażenie, że my codziennie jesteśmy w jakiejś takiej orbicie, wiesz, niesamowitych ludzi, którzy są bardzo inspirujący i no tak. Bardzo czerpiesz z tego. Wydaje mi się, że dopiero ostatnio, też jakby wiesz, przez moje lampy, że ja zobaczyłam sobie, o Boże, że mamy wokół siebie naprawdę ludzi, z którymi nie w taki sposób, wiesz, wykorzystam to, ale faktycznie, że to są świetne kontakty, że to są świetne osoby, które faktycznie też, jak wiesz, jak to wszystko wykorzystać, to jest niesamowita okazja. Zresztą, wiesz, przykładowo, nie wiem, Constance, z którą się przyjaźnię, wiesz, ma markę świetną bezalkoholowego szampana, Bloom, French Bloom, więc wiesz, oni na przykład, miałam ich szampana na moim evencie. No są już takie malutkie rzeczy. No mam nadzieję, że Leny też wpadł po lampę. Co, akurat Leny nie była w Paryżu. Ale tylko dlatego. Ale na przykład pan z Hermes również zakupił lampę i to 2 i wiesz, ma jakieś różne ciekawe propozycje się posypały, więc nie ukrywam, że wiesz, to są takie właśnie sytuacje, w których sobie myślę, wow, to jest jakiś taki naturalny sposób czerpania, tak? Z tego, że my się z tymi ludźmi oczywiście jakoś tam znamy. Ale no szczególnie, wiesz, ja czerpię z takiej ery lat 70., 60. w ogóle Francji, które dla mnie, no w ogóle wiesz, mam wrażenie, że ja albo wtedy gdzieś istniałam, albo po prostu chciałabym wtedy być. I na pewno to jest gdzieś w ogóle świat, który mnie totalnie pociąga, wzrusza i mam jakiś taki sentyment dziwny, który wiesz, nie wiem z czego wynika, ale on tam od zawsze był. A podróżujesz też śladami filmów? Po Francji? Wiesz co, to się tak trochę w naturalny sposób rozwijało, to znaczy byliśmy, nie wiem, w Saint-Tropez i nagle się okazywało, że La Piscine było tutaj, więc później już to tak jakby szukanie, wiesz, a która dokładnie willa, no to wiesz... Udało ci się tam dotrzeć? Udało mi się dotrzeć, słuchaj. To jest willa, która nie jest dostępna, natomiast tak, słuchaj, z moją przyjaciółką podjechałyśmy pod bramy i ja w ogóle nie lubię, w sensie nie lubię jakichś, wiesz, pytania fotografy, są zawsze takie, wiesz, autografy. Są zawsze jakieś takie dla mnie rzeczy, które... Ale tam sobie myślałam, okej, to jest ta jedna, jedyna szansa, że może zadzwonię, może nam się uda. Słuchaj, pan był tak przemiły, on powiedział, że to jest generalnie, wiadomo, prywatna ale nam otworzy. Więc... Żebyście zobaczyły plan zdjęciowy La Piscine. Więc po prostu, wiesz... byłam obok dosłownego La Piscine, w którym to było grane. No nie, ale w ogóle, wiesz, te wszystkie. Tak więc dla mnie, czy wszystkie, wiesz, filmy z Brigitte, czy z Romy, no, to są zdecydowanie, że ja oczywiście później miałam coś takiego, że okej, to gdzie to dokładnie? Czy wiesz, dziewczyny z Rochefort, właśnie tam byłam dosłownie 2 tygodnie temu z inną przyjaciółką. Ja w ogóle bardzo lubię podróżować, więc też byłyśmy na placu, wiesz, słynnym. No to są... No czuć gdzieś w tej Francji, wiesz, ten taki naprawdę czar kina, dobrego życia i no wciąż tamtych lat, wiesz, właśnie jak przechadzasz się po Saint-Germain, no przy domu Gainsbourga do dzisiaj, wiesz, są po prostu widać jakby, wiesz, te zdjęcia doklejane fanów, no w ogóle teraz ten dom jest otwarty przez Charlotte. Tak więc gdzieś ja w tym Paryżu mam wrażenie, że mam mimo wszystko gdzieś tą styczność z tymi duchami, no zresztą, wiesz, rok temu jak Jane niestety zmarła. To był pierwszy raz w życiu, słuchaj, że ja wybrałam się na jej pogrzeb. W sensie, że to było, wiesz, coś takiego... Znaczy ona w ogóle dla mnie bardzo dużo znaczy na wielu jak gdyby poziomach, ale
naprawdę jakoś tak miałam, że chcę tam być i to był taki bardzo wspaniały, właśnie emocjonalny, wiesz, moment, gdzie pod tym kościołem po prostu były tłumy, ja że cały Paryż tam był i wiesz, żegnał ją i też jakąś erę i wydaje mi się, że no niestety takich osób już jest coraz mniej. Ale wiesz, samo poczucie, że na przykład ta Brigitte nadal na tym południu jest. Mieszka, ja z kolei byłam pod jej domem. Ale też daleko, byłam pod jej domem. Oczywiście, podjechać. Że byłam pod jej domem, mój pies pił z jej. Niestety nie. Niestety nie, w ogóle ona, wiem, mój chłopak bardzo próbował też, ponieważ mają wspólnego znajomego, gdzieś zrobić zdjęcia, ona już bardzo nie chce. Też, no, gdzieś to rozumiem. Ale, no, o Jezu, z nią trzeba zrobić wywiad. Myślę, że to są, wiesz, takie... No tak, to są osoby, które gdzieś mnie interesują, oczywiście. Ale najbardziej będę ci zazdrościła tego, że byłaś na planie zdjęciowym basenu. To tak, będzie to, co będzie we mnie tkwiło. Tak, to jest duże osiągnięcie. To zdecydowanie. Czego można ci życzyć? Zdrowia, naprawdę. Wydaje mi się, że ostatnio gdzieś różnie z tym było, więc to jest najważniejsze w życiu. A oprócz tego wydaje mi się, słuchaj, że sobie i w ogóle wszystkim naprawdę życzę jakiejś lekkości, doceniania każdego dnia, nie wiadomo kiedy jest koniec każdego z nas. I takich, wiesz, decyzji, które gdzieś naprawdę, których się nie żałuje i które dają ci po prostu szczęście. Więc w moim przypadku, no jakby sobie życzę, wiesz, gdzieś jakichś aktorskich doświadczeń i mam nadzieję również różnych innych, ale no chyba tak. I z tą lekkością, za jaką ty podchodzisz do życia, też życzę ci, żebyś cały czas to miała w sobie. Nie podchodźmy ze zbyt śmiertelną powagą do życia, Dokładnie. bo w końcu i tak z tej sytuacji nie wyjdziemy żywo. Nikt z nas. Dokładnie. Bardzo ci dziękuję za ten wywiad. Bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę.